Często ktoś się mnie pyta, co tak naprawdę daje ci granie w piłkę. Ja wtedy odpowiadam, że granie w piłkę pozwala mi spełniać jakieś swoje marzenia. Nazywam się Marcin Ryszka i jestem kapitanem krakowskiej drużyny blind footballu Tyniecka. Nie widzę przeszkód. Ja straciłem wzrok mając 5 lat. Trafiłem do szkoły w Krakowie dla osób niewidomych i słabowidzących. I tam rozpocząłem swoją przygodę ze sportem od pływania. Miałem przyjemność reprezentować Polskę w Pekinie i w Londynie na Igrzyskach Paralimpijskich. I właśnie w Pekinie poszedłem po raz pierwszy na mecz blind footballu i zobaczyłem, jak grają osoby niewidome. Jest to na pewno pokonywanie swoich własnych słabości, swoich barier i udowadnianie tego, że można iść przez życie nie widząc przeszkód. To jest też takie motto, które gdzieś nam towarzyszy w tej naszej działalności. W piłce nożnej dla niewidomych występuje 5 graczy. Bramkarz jest osobą widzącą. W polu występuje 4 zawodników, każdy z nich ma założone takie specjalne gogle, dzięki którym gra jest wyrównana, czyli nawet jeżeli ktoś by trochę widział, to wtedy na boisku jest całkowicie niewidomy. Boisko ma wymiary 20 na 40 metrów. Wzdłuż linii bocznych są ustawione takie specjalistyczne bandy, od których piłka się odbija. W środku boiska znajduje się trener, który podpowiada nam, jakie zagranie w danym momencie wybrać. Za bramką przeciwnika znajduje się przewodnik, który w sytuacji, gdy już jesteśmy pod bramką przeciwnika, mówi nam, gdzie jest bramka, czy jak się mamy w danym momencie zachować. Piłka wydaje dźwięk, grzechocze. Dzięki temu dźwiękowi jest ona lokalizowana przez nas. Zawodnik, który nie ma piłki, a do niej biegnie, musi mówić słowo voice, czyli z hiszpańskiego ide. Gdy tego nie krzyczy i wpadnie na jakiegoś innego zawodnika, to jest faul. 5 fauli w połowie to jest rzut karny. Blind football to jest gra, nie boję się tego powiedzieć, dla twardzieli. To jest bardzo fizyczny i bardzo kontaktowy sport. Czarne obranie. Blisko było. Ale dobrze. Ja jako osoba słabowidząca mogę sobie po prostu, mówiąc brzydko, wsadzić głowę w ekran, na spokojnie przeanalizować wszystko, co się dzieje na boisku. Teraz jest od bramkarza rozegranie. Piłka na naszej połowie. Bardzo dużo dają takie powtórki ze zbliżeń, gdzie pada bramka, czy jest jakieś zagranie takie ciekawsze. Jeżeli oglądamy to w gronie też chłopaków, którzy nie widzą w ogóle, a ja na przykład z Mateuszem tutaj widzimy troszeczkę lepiej od reszty ekipy, no to robimy taki duet komentatorski też dla chłopaków. Krychowiak miał piłkę na środku boiska, mniej więcej. Podał do Szczęsnego za lekko, no i... Ale z środka boiska podał do Szczęsnego? Czekaj. Wziął na siebie ciężar teraz rozgrywania Wiesz, to nie są ogórki, to są goście, którzy grają, nie wiem, w francuskiej lidze na przykład, nie? Ci obrońcy. Ja nie wiem dlaczego, wiesz, Paku powiedział, że Senegal nie jest faworytem. Teraz bramka, teraz gol. No ja nie ukrywam, że nie lubię zespołów czy reprezentacji, które grają po prostu w koszulkach, które są bardzo zbliżone kolorystycznie do koloru murawy, ponieważ dla mnie to wygląda, jakby po prostu jedna drużyna biega za piłką, która się odbija od niewidzialnych zawodników. Cześć, zobaczcie powtórkę. Naprawdę nie trzeba widzieć, żeby przeżywać te same emocje. I cieszy mnie to, że często mogę oglądać mecze piłki nożnej w towarzystwie osób takich samych jak ja, czyli niewidomych lub bardzo słabowidzących, bo to pomaga mi jeszcze głębiej odbierać tę dyscyplinę, jaką jest piłka nożna.